Cześć, witam Was w 124 vlogu. Moi drodzy, dzisiejszy materiał będzie trochę wcześniejszy, bodajże go robiłem jesienią, z tego co pamiętam. I tutaj miałem zlecenie kilka napraw, kilka montaży. Nieraz tak właśnie bywa, że z różnych, można powiedzieć, dziedzin kilka jest pod jednym adresem. W tym przypadku miałem podłączenie kuchenki, podłączenie pralki, montaż zaworku, tam odpływ się rozszczepił. No i jak się później okazało, bo tam pan sobie odświeżał mieszkanie, remontował, wypiął też rurę, znaczy przez przypadek oczywiście, wypiął rurę z kuchni, która miała być pod zlewozmywak. No i mówi, że jak puszcza wodę, to mu w łazience zalewa. Wanna była zabudowana na szczęście taką osłoną plastikową, także był dostęp. No i jak się okazało, było wypięte i wszystko, co z kuchni leciało pod wannę. No to też tutaj zobaczycie. Czyli taki troszkę miks, ale to wszystko było przy jednym zleceniu, przy jednej robocie. Jak to wyszło, oczywiście zobaczycie w dzisiejszym materiale. Dzisiejszy nie będzie już taki długi, ale myślę, że też ciekawy. Powoli wypycham, no tak brzydko powiedziane, te starsze materiały, żeby potem już lecieć cały czas na bieżąco z nowymi, ale tak mówiłem, nazbierało mi się tego dość dużo. No, raz w tygodniu tylko robię, a dziennie mam po kilka zleceń. Nie wszystko też oczywiście nagrywam, ale no, mogę zapewnić, że materiałów na pewno nie zabraknie, bo mam na długie zapas na długie miesiące już. Także będzie co oglądać, jest co robić. Dobra, nie przedłużając, serdecznie Was zapraszam do oglądania. Wszystkim bardzo dziękuję za komentarze, za subskrypcje, bo przybywa ich, komentarzy też widzę oglądających, też jest bardzo dużo, coraz więcej, także wszystkim bardzo dziękuję za te pozytywne, negatywne, neutralne komentarze. Bardzo się cieszę, że coraz więcej Was się odzywa, coraz więcej Was zaczyna mnie oglądać, subskrybować. Także nie przedłużając, zapraszam do oglądania, no i oczywiście zapraszam za tydzień na kolejnego vloga. Trzymajcie się, do zobaczenia, cześć. No i teraz, moi drodzy, jedziemy, co ja tu mam. Mam do podłączenia kuchenkę gazową, i podłączenie pralki, no i tam wymiana zaworku do pralki, czyli taka można powiedzieć duperelka, znaczy duperelki, nie duperelki, no zobaczymy nieraz, przy duperelkach to się najwięcej czasu spędza. No zobaczymy, jak to będzie, także cóż, będziemy wymieniać, montować. Do zobaczenia na miejscu. Dzisiaj rozpocznę pracę od demontażu starej kuchenki i montażu nowej, używanej. Tutaj ta kuchenka była podłączona na tak zwane szybkozłącze, na wąż szybkozłącze. Różni się tym, że no tutaj trzeba wypiąć najpierw i potem dopiero wykręcać, bo ta śruba, która tu jest, ona się obraca razem z wężem. Szybkozłącze polega na tym, że no nawet jak zaworu nie ma, to co zostaje, te kolanko, to co tam widzieliście w rogu, te tutaj, to odcina gaz. Jak się założy wąż, ona puszcza gaz, także jak zaworu nie ma, to i tak ona odcina gaz. No i tutaj jest nowa, używana kuchenka, bo tamta była zepsuta, także tutaj pan kupił używaną kuchenkę i prosił, żeby ją podłączyć. Tutaj troszeczkę inne rozwiązanie jest, bo tutaj wychodzi prosta rurka z tej kuchenki
No i tutaj będę musiał zastosować kolanko, bo ten wąż jest dość sztywny. No i jego się tak nie wygnie i tutaj kolanko w dół trzeba będzie zastosować. No ten śrubunek, co tutaj jest, trzeba wykręcić, bo on jest niepotrzebny. Bo tam w tamtej kuchence rurka wychodziła w dół. Tutaj wychodzi na wprost, także jak mówiłem, tutaj trzeba będzie zastosować kolanko. Tu akurat nie miałem mosiężnego kolanka, ale miałem czarne, także tu spokojnie można też zamontować czarne kolanko, bo ten wąż się na właśnie uszczelniacz, znaczy uszczelniacz, na nić teflonową czy na pakuły tutaj się wkręca, nie na uszczelkę. W przypadku tej właśnie kuchenki, którą teraz montuję. No i tu jak widzicie jest kolanko zwykłe, takie czarne, gazowe. Zawsze praktycznie stosuję miedziane, mosiężne kolanka, no ale tu akurat nie miałem, ale miałem czarne i do tego węża ono jak najbardziej pasuje, bo gwint też trzeba uszczelnić i się wkręca ten wąż właśnie na tego typu uszczelnienie, nie na uszczelkę. No a tu jak widzicie wychodziła rurka prosta, także ten wąż no, nie dałoby rady go zagiąć tak, żeby nie odpychał kuchenki od ściany. No i teraz jak widzicie ten wąż się razem okręca z tą nakrętką. Także tutaj zawsze się w tych wężach na szybko złączkę najpierw montuje do kuchenki, a potem się dopiero wpina tam do tego kolanka, zaraz zobaczycie. No i tutaj macie, to jest zawsze w kompletach, się wkłada, przekręca i gaz już jest puszczony, gaz już do kuchenki dochodzi. Tutaj akurat był zawór, ale jeśli nie ma zaworu, tak jak mówię, ta szybko złączka, jak się wyciąga, odcina dopływ gazu. No i dobra, mamy kuchenkę podłączoną. Teraz jeszcze pozakładać palniki i oczywiście posprawdzać wszystko. Tutaj palniki mamy pozakładane. Tutaj mi dysze nie pasowały i w sumie no, miałem dobre przeczucie, dobry wzrok. No, zaraz wam powiem, o co chodzi. Tą kuchenkę, że tak powiem, uzbroję tak jak powinna być. Ta blaszka też tak średnio pasuje do tej kuchenki, no ale to już szczegół. Dobra, to mamy uzbrojone. Tutaj jest też iskrownik, ale no, nie było jeszcze gniazdek założonych, także tutaj zapalniczką próbowałem odpalić i zwróćcie uwagę, że ta kuchenka nie chciała praktycznie odpalać. Jeśli się odpaliła, był taki, no, można powiedzieć, mikroskopijny płomień. Nie wiem, czy nawet tutaj będzie widać, czy tutaj to kamera uchwyci, ale to był dosłownie mikroskopijny ogień. I dlaczego? A dlatego, że tutaj były dysze założone na gaz butlowy, na propan-butan. I one nijak nie pasują do gazu ziemnego. Tutaj gaz ziemny ma inne dysze, gaz butlowy ma inne dysze. No i tutaj oczywiście taki mikroskopijny ogienek to by tam nic nie ugotował, albo pół dnia by musiał garnek wody gotować. A tam oczywiście to klientowi powiedziałem, się tam umówiłem na inny termin, żeby
te dysze wymienić, bo akurat też dysz nie miałem, musiałem kupić. Także no tam bodajże po niedzieli zaraz podjechałem, te dysze mu wymieniłem, ale to nie stoi na przeszkodzie, żeby sprawdzić oczywiście szczelność całą podłączenia, bo to jest w sumie najważniejsze. Tutaj teraz czekam aż się uzbroi, no i sprawdzam wszystkie połączenia, które wykonywałem. Zresztą zawsze to robię i tak powinno się robić. Zawsze się powinno dokładnie wszystko sprawdzić. Także tutaj jest wszystko szczelne. No, tak jak mówiłem, no, ktoś, kto sprzedawał tą kuchenkę, powinien generalnie poinformować klienta, że to tutaj jest na gaz butlowy przystosowana, a nie na gaz ziemny. No jeszcze raz tam odpalę, ale to już takie w sumie nie wiem, czy tutaj widać, chciałem pokazać, ale chyba nawet tego płomienia nie widać, bo on naprawdę był mikroskopijny. On tam coś tam łapał, ale się ledwo jarzyło. Jak nie wiem, czy widzicie, tutaj taki ledwo płomyk za te dekielki wychodził. Także to zostawiamy i teraz będziemy montować pralkę. I tutaj, moi drodzy, jak widzicie, dwa zawory były, bo tam wcześniej była pralka na ciepłą i zimną wodę, jeszcze taki zabytek bodajże wiatka. No ale ja tylko zawór, bo ten na ciepłą wodę trzymał, mówił klient, żeby zostawić, a zmienić właśnie na zimną wodę, bo ten zawór kompletnie nie trzymał. Ale tutaj jak zobaczyłem rurki te plastikowe klejone, to se pomyślałem, że kurczę, jak mi to szczeli, no nienawidzę tych rurek. No one po latach się takie kruche robią, że jak zawór jest za mocno wkręcony, to się po prostu ukręca razem cała rurka. No i tutaj powiem wam, no z duszą na ramieniu ten zawór wykręcałem się. Powiem wam, że mocno zastanawiałem, czy w ogóle się za to brać. Tym bardziej, że to wszystko w ścianie tam chodziło, pracowało, nie było gdzieś zakotwiczone w tej ścianie. I teraz sobie wyobraźcie, rurka plastikowa i jeszcze jak zawór za mocno to jak mi to szczeli, to znowu będzie niewesoło. Bo właśnie te rurki, które tu widzicie, no to są klejone i już parę lat mają. Także no powiem wam, że z duszą na ramieniu za ten zawór się brałem. O, tutaj w ręku się rozsypał. Także no ale co, trzeba zrobić, nie tylko na łatwiznę iść. Także tutaj delikatnie, ale na szczęście nie był mocno wkręcony. Ale powiem wam, że do samego końca, jak odkręcałem, to miałem gdzieś z tyłu głowy, że mi zaraz ta rurka szczeli albo ukręci się, pęknie. To jest coś strasznego do roboty. Także nienawidzę tych rurek. I tutaj delikatnie odkręcałem. Na szczęście ta rurka mi nie szczeliła. Najgorzej to właśnie zacząć odkręcać, bo ona jak już zawór puści, to już potem można powiedzieć, że się odkręca, ale ten pierwszy obrót to jest decydujący przy tych plastikowych rurkach. Tutaj trzeba naprawdę z wielkim wyczuciem to wykręcać, chociaż nieraz i wyczucie nie pomoże, jak ma szczelić, to i tak szczeli. Także tu się udało wykręcić. Jeszcze tylko jak wkręcić, też sobie pomyślałem, jak mi się uda to wkręcić i nie szczeli, to już będę szczęśliwy. Ale też nie można tego tak na pół gwinta przykręcić,
bo może ciec, no trzeba to w miarę solidnie przykręcić. No, gdyby to była stalowa rura, to by nie było obawy, albo jakby to było dobrze zakotwiczone, a to w ścianie wszystko, te rurki chodziły, tam pracowały w tom i z powrotem, także no, straszne to było, powiem wam. No, ale generalnie rzecz biorąc, uprzedzę fakty, udało się, przykręciłem, rurka nie szczeliła, także no i tutaj już zostawiłem, nie kusiłem losu, tak dość z oporem to się wkręciło. Teraz oczywiście puściłem wodę, bo to trzeba sprawdzić, czy gdzieś tam nie cieknie. No i mamy to, także tutaj tu widzicie jest wszystko. Tutaj z kolei rura odpływowa też tak wtyknięta wpada gdzieś tam do ściany. No ktoś, kto to robił kiedyś, to tak bez pomyślunku troszeczkę. No i teraz pozostaje nam podłączyć tą pralkę. Tutaj rura była też taka ruchoma, także tam od spodu trzeba było ją przytrzymywać, żeby no, ten wąż tam upchać, wcisnąć. No i teraz jeszcze pozostanie nam wąż zasilający do pralki. No tu mamy przy zaworze zawsze też przy wymianie to dobrze wodę spuścić z zaworu zanim się do pralki, bo nieraz rury tam syf, rdza poleci, w pralce może zapchać sito czy ten. Także dobrze wodę najpierw spuścić, żeby czysta woda leciała i wtedy dopiero przykręcać do pralki. No i teraz możemy ustawić pralkę na właściwe miejsce, tam gdzie ma być. I tutaj jeszcze tylko nóżkę podkręcić, żeby się nie giwała, nie kolebała. No i w sumie pralkę mamy podłączoną. No i właśnie zostało nam dodatkowa ta fuszka taka mała, tak jak mówiłem, tutaj jest klient mój, że jak puszcza do wanny wodę, to leci. No, obudowa nie jest oryginalna od tej wanny, widzę tutaj była wklejona na silikon, także no, wystarczyło ten silikon wyciąć i można było tą obudowę no, odjąć, że tak powiem, od wanny. Jest widać, że albo podłoga, albo wanna była krzywo ustawiona, bo ta obudowa schodziła. Tak jak widzicie, tutaj jest taki uskok z jednej strony, a z drugiej strony z kolei jest na równo z wanną. No ale to szczegół taki. No i tutaj jak widzicie wyciąłem silikon i ta cała obudowa odchodzi. Ta obudowa generalnie powinna pod rand wanny wchodzić. No, ale lepsza taka niż żadna. Nie ma co narzekać. No i dobra, i teraz będziemy szukać przyczyny wycieku. No i tam jak głębiej później zobaczycie, o, i tutaj właśnie wychodziła ta rura z kuchni, która wchodziła właśnie w tą rurę, w ten ciąg
I pan po prostu jak tam w kuchni wyczepiał, nie wiem, rozmontowywał zlew, tą rurę po prostu wypiął z tej tutaj pod wanną. I dlatego też czy do wanny jak woda leciała, no to po prostu wylatywała pod wannę. No tutaj wam powiem, no cholernie niewygodnie, bo to na samym końcu wanny miejsca mało i tutaj no trzeba było się nieźle nagimnastykować, żeby to wszystko zmontować. No tam większość to na wyczucie robiłem, bo albo ręce, albo głowa. No i wpiąć tą rurę tutaj właśnie w jedno, te kolanko w tą rurę, no strasznie niewygodnie, chociaż tutaj troszeczkę się źle na początku zabrałem do tego. Zaraz wam powiem i pokażę dlaczego. Bo zamiast sobie wypiąć ten odcinek rury właśnie bliżej odpływu syfonu wanny, to ja próbowałem to wpiąć właśnie w samym rogu tej wanny. I tutaj mi się albo kolanko obracało i tak jak widzicie teraz, wypiąłem sobie tamtą rurkę tam bliżej syfonu i teraz łatwiej jest tutaj wpiąć. I teraz będę mógł sobie tą rurę, którą wypięłem tam przy syfonie, już będzie wygodniej właśnie wpiąć i cały syfon podłączyć, także mogłem tak od razu, a ja tak troszeczkę od tyłka strony to zrobiłem, no ale lepiej późno niż wcale. Także mamy to podłączone wszystko, teraz tam puściłem wodę, sprawdzam czy nie ma żadnych wycieków, czy wszystko jest szczelne. No bo potem jak obudowy założę, to już nie będzie widać. Tutaj takie te resztki silikonu jeszcze poodrywam. Jeszcze raz tam spojrzę, czy wszystko gra. No i w sumie możemy z powrotem założyć tą obudowę. Tutaj pan mówił, żeby się nie bawić, żeby tylko to założyć tam silikonem, żeby nie odpadała, zajechać tak jak było i tam, żeby się z tym zbytnio nie bawić. No ale starałem się zrobić, odwzorować tak jak było. Tam jakieś takie te fuzle, resztki tam powybieram. Dobrze jest właśnie też papierem, no nie chciałem nożykiem za bardzo ciąć, bo to akryl jest i no nie chciałem porysować, pokaleczyć nożykiem. I trochę ręce opłukam, bo potem będę ten silikon tam w miarę wygładzał, żeby tam jakiś mazi nie robić. A tak mówiłem, papierem jeszcze powycieram, to papier jest szorstki papier czy ręcznik papierowy i właśnie on takie wszystkie fuzelki wyłapie, które są luźne i można to właśnie w fajny sposób tak załatwić. Bo tak nie było, a papier właśnie haczy i zabiera, bo nożykiem akryl to można pokaleczyć. No i teraz położyć na to silikon, żeby to trzymało, bo to chodziło o to, żeby ta obudowa tam nie odchodziła, także i tam woda nie zaciekała. Także to jest tylko takie kosmetyczne, można powiedzieć.
No i teraz wilżonym palcem tam przetrzeć to, wyrównać i w sumie tu będzie tak jak było. Także ten silikon to w sumie spełnia tylko taką rolę podtrzymującą tą całą obudowę. Tak to ktoś tam sobie wymyślił i po prostu tak jak ja zdemontowałem, dokładnie tak samo to robię jak było. Jeszcze jak widzicie znalazł się jakiś stary fuzel, ale tak to jest, że przy takich pracach. Także wygładzić i w sumie summa summarum po robocie tak to mniej więcej wyglądało. Także tutaj jak to wyszło sami widzicie. No i tak, tutaj jak widzieliście takie drobne, montaże. Mieszkanie tam klient szykuje pod wynajem, także tam używana kuchenka, pralkę, tam zabór wymienić, bo nie zamykał, się wyłamywał jak widzieliście. No i mówił, że mu spod wanny woda leciała, to takie było dodatkowe i tam trzeba było tą obudowę zdjąć i jak się okazało, jak w kuchni demontował szafki, rury, po prostu tą rurą poruszał i tam jak widzieliście wychodziło i wchodziło do rury, która szła od wanny i tam dalej do kanalizacji i po prostu te kolanko wyjął z tej rury, jak do wanny lał wodę, to wszystko leciało nie do kanalizacji, tylko właśnie pod wannę. Także to było na samym końcu, ale tam sięgłem, założyłem to z powrotem. Tam oczywiście, tak widzieliście, puściłem wodę, sprawdziłem, także jest ok. Także takie w sumie drobne prace montażowe, można powiedzieć. Ale i takie trzeba robić. Także jest wszystko zrobione. Ja dzisiaj już kończę. Starczy, bo to jest sobota. Wracam do domu. Starczy na dzisiaj tej pracy. Także dzięki Wam wielkie i jak zawsze